Już za chwilkę zaczniemy, tylko tutaj włączymy prezentację, ponieważ będziemy mieć dwie prezentacje po sobie. Pierwsza prezentacja to oczywiście Międzynarodowe Ratownictwo w Kostaryce. Moje imię to Grzegorz, jestem ratownikiem od 2015 roku, na pewno krócej niż większość tutaj z Was, jeśli chodzi o działalność dla bezpieczeństwa, ale nie o mnie dzisiaj ta prezentacja, tylko właśnie o ratownictwie wodnym w Kostaryce. Ale na początku, skąd w ogóle polski ratownik w sercu Ameryki Środkowej? Znaleźliśmy się tam, ponieważ jako Baltic Rescue Team jesteśmy ogólnopolskim stowarzyszeniem, które bez względu na podziały, do którego z 120 podmiotów należy ratownik, może on wspomagać inicjatywę. Podobnie tak jak inni marynarze czy ratownicy medyczni. Do 2022 roku pomogliśmy ratownikom znaleźć się w Bułgarii i w Stanach Zjednoczonych, a także oczywiście doradzaliśmy swoim doświadczeniem oraz odsyłaliśmy tutaj na polskie morze. W 2022 roku właśnie tutaj siedzący obok mnie Robert oraz Mieszko wyjechali po raz pierwszy, nawiązali partnerstwo z Santa Teresa Lifeguards, którzy działają tam od 2014 roku. W 2023 roku było to już 9 ratowników, w tym 2 Bułgarów, co pokazuje właśnie, że chcemy działać poza podziałami i zależy nam na rozwoju ratownictwa wodnego, tak jak i Wam wszystkim. Ale po co w ogóle ratownictwo wodne w Kostaryce, kraju trzeciego świata? Bo jest to kraj trzeciego świata. Uważam, że tam, gdzie mamy wzmożony ruch turystyczny, tak jak widzicie tutaj na zdjęciu podczas pory suchej, która trwa od grudnia do końca kwietnia, początku maja i niebezpieczne warunki, możemy sobie zobaczyć tutaj właśnie prąd rozrywający rip current, występujący właśnie na terenie Santa Teresy. Jest potrzeba wszędzie powstania właśnie ratownictwa wodnego, czy to na jeziorze, czy to na rzece, czy to nad morzem, czy to właśnie nad oceanem tutaj spokojnym. Tutaj prezentujemy właśnie mapę Santa Teresa. Jest to 10 km plaży, mamy 5 wież obecnie. Rocamar, Paraíso, Zeneidas. Na środku mamy bazę ratowników, mamy tutaj Lifeguards Gym i dalej Banana Tower oraz Carmen Tower, na której znajduje się kład. Po środku możecie Państwo też zobaczyć właśnie sekcję tutaj, gdzie mamy skaliste wybrzeże, praktycznie same kamienie, ale całe dno mamy piaszczysto-skaliste. Jeśli chodzi o warunki, które tam panują, 2-3 metrowe fale, to jest nic dziwnego tam. Przybyliśmy tam i zapytałem się samemu lokalnych mieszkańców, lokalsów, czy w ogóle możemy zaznać flauty tam. Podczas 2 miesięcy flauty nie zaznałem, a sama właśnie pani kapitan powiedziała mi, że 2-3 razy w roku możemy oczekiwać, że będzie flauta, ponieważ znajduje się Santa Teresa Lifeguards na półwyspie oraz na części tutaj właśnie półwyspu. Tutaj mamy właśnie tą sekcję skalistą plaży, gdzie dalej możemy patrzeć na wieżę Carmen, której niestety oczywiście nie widać ze względu na rozmiary plaży. Kolejną sekcję tutaj mamy, jeśli chodzi o Rocamar oraz 2 pozostałe wieże. Mamy tutaj właśnie także skalistą część końca plaży Santa Teresa. Pokazuje to jeszcze ważną istotę tutaj pływów, które wynoszą około 3 metry. Odpływ, przypływ zmienia oczywiście całkowicie oblicze tutaj tej plaży. Zmienia też sposób, w jaki ratownicy muszą spostrzegać tutaj zagrożenia. I tutaj historia, nam właściwie 2 historie. Pierwsza, o której napisaliśmy właśnie w poście, tutaj do naszej prezentacji, ile najdłużej trwała akcja ratownicza w Kostaryce. Powiedzcie mi, jak myślicie, ile to trwało? Nie, no aż tak długo to nie. Trwało to 45 minut. Wytłumaczę sytuację. Możecie zobaczyć tutaj właśnie prąd rozrywający, który na stałe występuje w tamtym miejscu. Warunki były ciężkie. Surfer właśnie łapał sobie falę za tutaj kamieniami i niestety nie wiemy czemu, ponieważ był to doświadczony surfer, popłynął w prawą stronę, nie w lewą. Wtedy ratownik z Hiszpanii
popłynął z jednym z lokalsów na desce, która całe szczęście była w tamtym miejscu i w tym samym momencie nasz ratownik z właśnie Baltic Rescue Team pobiegł na wsparcie w płetwach, wspominając jeszcze tutaj o tym, że tak naprawdę bez płetw nie ma możliwości ratowania tutaj z racji bardzo silnego przyboju oraz silnych prądów. Asekurował on przez cały ten czas akcję ratowniczą właśnie z surferem, ale dodatkowo potrzebowali oni wsparcia z bazy, ale całe szczęście wszystko zakończyło się dobrze właśnie dzięki obecności ratownictwa wodnego w Santa Teresa. Tutaj też do Was pytanie, czy jeśli mielibyśmy dostępność skutera ratowniczego, ta akcja mogłaby potrwać krócej? Oczywiście, że tak, ale nie zawsze mamy to, co chcemy, czasami musimy pracować nad tym, co mamy. I kolejna historia w tym samym miejscu w 2014 roku jest związana z utonięciem, gdzie 7 chłopaków poszło bawić się w tamtym miejscu. Lokalsi zauważyli ich, ponieważ nie mogli wyjść z wody i niestety nie zadali też jednego ważnego pytania. Czy ktoś z nimi był jeszcze w wodzie? Nie zauważyli siódmego chłopaka, który utonął i to niestety nieszczęśliwe wydarzenie zapoczątkowało tutaj inicjatywę. Matias, lokals, który mieszka tam od 2005 roku, jest ratownikiem z Argentyny, pracował w San Diego. Zorganizował tutaj drużynę ochotników, którzy patrolowali plaże przed świętami oraz święta wielkanocne. Kolejne utonięcie na innej sekcji plaży, plaży Hermosa, która jest oddalona o 30 minut od Santa Teresa. 2 osób, dziecko 2-letnie z opiekunką bądź mamą, nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, utonęła i tutaj Matias zgłosił się do innej osoby, która mieszka tam już od 30 lat, do lokalnego Tomasa Richiego, który jest biznesmenem oraz stolarzem. Poprosił o wybudowanie tutaj 4 ratowniczych wież. Dołączył on do inicjatywy oraz do drużyny. Jak to z każdym wydarzeniem, tragicznym wydarzeniem, wsparcie tutaj społeczeństwa na początku było ogromne. Te pieniądze pojawiły się, umożliwiły stałe patrole, umożliwiły opłacenie tych ratowników i pojawił się też pomysł wysyłania tutaj zapytania do innych instruktorów na świecie, aby przyjechali i uczyli właśnie mieszkańców, ratowników, osób, które chcą się zaangażować, aby mogły być w tym programie, mogły pomóc. Ale niestety, tak jak widzicie, z każdym wydarzeniem, czy to nad polskim morzem, kiedy słyszymy o tragedii, po miesiącu nikt o tym nie pamięta raczej, po roku tym bardziej, ale niestety rodzina musi żyć z tym brzemieniem. Tutaj pokazujemy Wam, jak zmieniały się wieże ratownicze przez ten okres. Na początku wieże bambusowe, później drewniane i na końcu plastikowe z recyklingowanego plastiku, który właśnie został zebrany w Santa Teresa. Ale o tym później. Kolejnym ważnym punktem tutaj programu rozwoju tego wolontariatu przez problemy finansowe był pomysł na zaproszenie innych osób z całego świata, wolontariuszy, w ramach wymiany. Tomas przy okazji taniejących wtedy nieruchomości kupił od znajomego posiadłość, na którą to przeniesiono siłownię Matiasa, ponieważ Matias w ten sposób także zarabiał i jest to też jego druga pasja, treningi właśnie na siłowni. I w ten sposób Lifeguard Gym rozpoczął tutaj działalność i stał się kołem napędowym, kołem finansowym tego programu, ale nie umniejszajmy też roli społeczeństwa, ponieważ to wsparcie stale jest do dnia dzisiejszego, ale oczywiście nie jest ono w stopniu wymaganym do tego, aby ten program zapewnił pełną obsadę plaży, na czym właśnie inicjatorom tego programu najbardziej zależało. Macie tutaj właśnie krótki slajd z tym, jak wygląda ta siłownia. Umieściłem tutaj także do dnia dzisiejszego, z których państw przyjechali wolontariusze. Jest to ogromna ilość osób, z roku na rok coraz większa.
dzięki czemu następuje właśnie i wymiana doświadczeń i przede wszystkim można obsadzić plażę, można zabezpieczyć tą plażę. Jak wygląda wolontariat w tamtym miejscu? Krótko macie opisane tutaj, w jakim systemie ratownicy pracują. Tak naprawdę ci, którzy tam przyjeżdżają, robią to oczywiście za darmo. Więc oprócz tych 2 treningów, które się odbywają, sami angażują się bardzo mocno w działalność ratowniczą, sami ćwiczą, trenują, ponieważ jest to tak niebezpieczny akwen, gdzie nie ma miejsca na brak kompetencji, nie ma niestety miejsca na zawahanie. Jest potrzebna właśnie obsada w pełni profesjonalna. W ramach wolontariatu ratownicy otrzymują oczywiście dodatkowe tutaj benefity w postaci czy to posiłków, czy to dostępu do siłowni. W ten sposób Santa Teresa Lifeguards odpłaca się, daje zasmakować kostarykańskiego raju wolontariuszom, którzy tam przybywają. Chcąc tutaj jeszcze wspomnieć o właśnie wyszkoleniu wolontariuszy, porównując tutaj naszych polskich ratowników do ratowników, którzy przybyli z całego świata, śmiało mogę powiedzieć, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o poziom naszego wyszkolenia ratowniczego oraz to, w jaki sposób działamy, jaką mamy etykę pracy. Jeśli chodzi o sprzęt, którym dysponujemy, wspomniałem o tym, jest to podstawowy sprzęt. Obecnie działa to na zasadzie kontaktu z bazą, kontaktu z innymi wieżami dzięki radiu, które też pojawiło się niestety dopiero później. Jest stała obsada plaży, nie polega to już na patrolach, tak jak było na samym początku programu. Z ciekawostek, egzotyczna miejscowość i dokładnie właśnie tak jest. Z drzew za właśnie wieżami ratowniczymi potrafią spaść kokosy. Czasami jeden z mieszkańców potrafi przynieść nam takiego kokosa, więc można troszeczkę się tutaj poratować, ponieważ naprawdę jeśli chodzi o słońce i warunki pory suchej, no niestety trzeba właśnie myśleć o tym, aby nie zostać odwodnionym, dlatego też te zmiany ratownicze trwają 5 godzin, 2 razy po 5 godzin w ciągu dnia. Ale żeby nie być gołosłownym, że Santa Teresa Lifeguards to jest tylko wolontariat, który ma na zadanie zasmakowanie tylko przygody, zaprezentowałem Wam tutaj statystyki. Jeśli chodzi o pewną zależność tych statystyk, mógłbym powiedzieć jedno. Pomiędzy porą suchą a deszczową jest bardzo duża różnica, ponieważ tutaj, gdzie mamy ilość prewencji ponad 400, jeśli chodzi o rok 2023, w porze deszczowej było to 2 razy mniej. Jeśli chodzi też o kolejną pewną tendencję, którą można zauważyć, jest to wzrost liczby wszystkich interwencji, jeśli patrzymy tutaj miesiąc do miesiąca, rok do roku. Nie wiem, czy jest to związane z zwiększoną ilością wolontariuszy, którzy tam przybywają, czy z stale zwiększającym się ruchem turystycznym, ale możemy powiedzieć na pewno, że te działania są skuteczne. Ostatnia tutaj ciekawostka dotycząca interwencji to to, że w lutym 2023 roku było ich ponad 900, nie umieściłem tego tutaj na slajdzie, a akcji ratowniczych ponad 40. Więc tak naprawdę może wystąpić miesiąc, w którym te warunki będą znacznie niebezpieczne ponad średnią. Ale przed naszymi wolontariuszami nie tylko kokosy i słońce, piękna opalenizna, tylko też oczywiście wyzwania. Jeśli chodzi o wolontariuszy, którzy przyjeżdżają, musieliśmy pracować z 4, 5, 6 narodowościami naraz, gdzie jest to bardzo ciężkie. Każdy jest nauczony innego systemu ratownictwa, każdy ma swoje doświadczenia, każdy tak naprawdę w inny sposób pojmuje pracę na plaży. Jest to bardzo ciężkie i tutaj chciałbym wyróżnić właśnie rolę osoby kapitana oraz osoby, która koordynuje dom ratowników. Bez tej osoby ten program niestety nie może istnieć, ponieważ to ona scala wszystkich razem, ale jest też oczywiście druga strona medalu. Może niestety powodować różne niesnaski między wolontariuszami. Wszystko zależy od właśnie tej osoby, w jaki sposób ona będzie się zachowywała, jak będzie działała.
Chcielibyśmy jeszcze wspomnieć o wyzwaniu nie tylko, które jest przed nami, ale także przed miejscowością, ponieważ jest to nasze miejsce pracy, jest to miejsce, w którym spędzamy czas po pracy, ponieważ lubimy to i chcieliśmy dołączyć właśnie jako Baltic Rescue Team do lokalnej inicjatywy sprzątania tutaj właśnie plastiku. Sztorm wyrzuca plastik i na kolejnym slajdzie taki worek. Uzbieraliśmy tych worków parę bezproblemowo, moglibyśmy jeszcze zbierać. Naprawdę jest to dużym problemem, jeśli chodzi o właśnie Amerykę Południową. Logistyka wyjazdu to coś, o czym warto wspomnieć. Dzisiaj Santa Teresa Lifeguards może wybierać sobie ratowników. Dlatego minimum 2 sezony nad morzem bądź oceanem, ponieważ, tak jak wspomniałem, te warunki stawiają bardzo duże wyzwanie przed tymi osobami, które tam przyjeżdżają. Dlatego my też chcemy zawsze sprawdzić, zwrócić uwagę na to, kto będzie jechał w imieniu Polski do Santa Teresa, jeśli chce oczywiście doświadczyć tutaj tego miejsca. Ciekawostka, tutaj bez wizy możemy przebywać w Kostaryce do 3 miesięcy. Można później przekroczyć granicę na północy, na przykład z Nikaraguą, wrócić i dalej albo podróżować, albo dalej uczestniczyć w programie Santa Teresa Lifeguards. Obiektywnie, wspominając tutaj jeszcze postać Tomasa, chciałbym wspomnieć o skuteczności właśnie programów Junior Lifeguards, tak jak opowiadał nam tutaj kolega Antonio, ponieważ Tomas był kiedyś Junior Lifeguardem. Gdyby nie to, możliwe, że nie miałby takiego spojrzenia na tą rzeczywistość, która się tam zdarzyła, na te tragiczne wydarzenia, które były. Santa Teresa Lifeguards również oczywiście przeprowadziła takie programy, choć obecnie nie kontynuuje go. Obiektywnie jest to unikalne miejsce i wyjątkowy program, ale to nieszczęśliwe okoliczności, upór ludzi, którzy tam byli, sprawił, że tak naprawdę z niczego narodziło się program, który pozwolił tutaj na 0 utonięć od właśnie 2015 roku, bądź 2014, jeśli liczymy tylko Santa Teresa, plażę Santa Teresa. Oprócz tego bardzo ważnym jest bezpieczeństwo, które ratownicy zapewniają na plaży. Rozmawiając samemu z plażowiczami, turystami, którzy tam przybywają, sami powiedzieli, że wracają właśnie do tego miejsca, bo mogą czuć się bezpiecznie. Mogą czuć, że stoi za nimi kompetentny ratownik, który zawsze im pomoże, zawsze im wskaże, co wolno, czego nie wolno, albo doradzi tutaj, co można robić w miejscowości. Dla samych ratowników jest to oczywiście niesamowita okazja do wymiany kulturowej, wymiany systemów pracy, doświadczenia, zyskania doświadczenia nie tylko tego wodnego, ale właśnie też kulturowego, czy zobaczenia, jak w tym całym świecie ratowniczym pracują inni. I tutaj też mogę powiedzieć, że możemy brać od innych to, co mają najlepsze, a sami dawać oczywiście to, czego jesteśmy nauczeni. Nauczeni robić dobrze. My jako Baltic Rescue Team chcemy dalej wspierać takie inicjatywy, chcemy pomagać innym móc doświadczyć właśnie kostarykańskiego raju, ale ze wszystkimi jego ciemnymi stronami i wyzwaniami, ponieważ taki wyjazd jest ciężkim wyzwaniem, ciężką sprawą. Niestety aspekty finansowe tutaj też nie pomagają, ale jest to bezcenne doświadczenie, o którym tutaj zapraszam Was wszystkich później do rozmowy z nami, a jeśli by ktoś chciał, do oczywiście napisania tutaj do Baltic Rescue Team. Na sam koniec chciałbym jeszcze zadać Wam takie kontrowersyjne pytanie. Skoro w Santa Teresa Lifeguards, w Santa Teresie, Kostaryce, kraju trzeciego świata, z tak naprawdę niczego powstał program, który przez 10 lat na takiej niebezpiecznej plaży spowodował bezpieczeństwo, 0 utonięć przez 10 lat, to czy my tutaj w Polsce, mając środki, mając całą pomoc tutaj, doświadczenie, tradycję, nie możemy zrobić tego samego nad polskim wybrzeżem oraz innymi miejscami w Polsce? Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Po więcej zapraszam też, jeśli chcecie dowiedzieć się o Kostaryce, na kanale YouTube, na którym mamy 2 filmy dotyczące właśnie Kostaryki, a o social mediach i roli social mediów
opowie Wam teraz Robert. Witam serdecznie, nie będziemy przedłużać. Dziękuję Ci bardzo za przedstawienie. Dość dziwny temat. Nie o sprzęcie, nie o szkoleniu, nie o innowacji, nie o tym, co my mówimy, o czym mówimy cały czas. Bo to już omawiamy. Każdego roku są te same problemy, są nowe rozwiązania. Jest jeden zasadniczy problem. Mianowicie jesteśmy tutaj na tej pięknej konferencji, za którą dziękujemy za zaproszenie panu Jakubowi i wszystkim organizacjom, które są, że tak powiem, powiązane z tym pięknym wydarzeniem. Ale jest jedna ważna rzecz. Cokolwiek tu nie zrobimy, jakkolwiek to nie zrobimy, jeżeli nie zainwestujemy w to, to nikt więcej się o tym nie dowie. Wyobraźcie sobie, że możemy tu latać helikopterami, możemy tu robić niesamowite rzeczy, ale jeżeli nie zainwestujemy w social media, to nie przyciągniemy młodzieży. Teraz poproszę Grześka o kolejny slajd. Jak tworzyłem tą prezentację, gdzieś tworzyłem sobie jakieś pytania w głowie i swoje wolne myśli. Przepraszam za stylistykę, ale to są moje prywatne myśli. Nawet jeśli zrobisz najlepsze szkolenie w tym kraju, ściągniesz najlepszy sprzęt i ludzi, to bez social mediów tylko i ty i ludzie na tym evencie będą wiedzieć, co się stało, a co z innymi. Przede wszystkim przekaz. Musimy się skupić na przekazie, bo młodzi ludzie, oni dalej scrollują telefon, ale nie wiedzą, co tu się dzieje. Dziecka nie znajdziemy już na trzepaku. Ono jest wklejone w ekran telefonu. Naszym zadaniem jest zainteresować go tak, aby na chwilę odszedł od tego świata zewnętrznego i został z nami na dłużej. Nie powstrzymamy tego. Sami jesteśmy przyklejeni czasami do ekranów telefonów. Ale naszym zadaniem ratownictwa wodnego, bezpieczeństwa wodnego, ogólnie nas wszystkich tutaj zgromadzonych, jest oderwać tą młodzież i przyciągnąć ją z powrotem do ratownictwa. Bo tak jak już Grzegorz tu wspomniał wcześniej, zaniedbaliśmy trochę. Poprzez zmianę ustawy młodzież odeszła i teraz problem, że tak powiem, ratownictwa wodnego wynika z tego, że przez te 10 lat utraciliśmy Junior Lifeguard Program i nie zainwestowaliśmy w social media, żeby przyciągnąć te pokolenia do nas. Ono wróci do świata wirtualnego tak czy siak, tego nie zatrzymamy, ale możemy zrobić wszystko, żeby wróciło do nas, do wartości, jakie reprezentujemy i do wiedzy, jaką chcemy przekazać. Czyli jeśli przekaz social mediowy jakkolwiek będzie wyglądał, jeżeli pójdzie do przodu, mamy dużą szansę, że ci młodzi ludzie, nawet z tak powiedzmy błahych powodów bycia na tych social mediach, oni będą chcieli uczestniczyć w naszym życiu. Bo umówmy się, szukanie ratowników, takich jak przytoczę sobie tutaj, tej osoby nie ma. Janusz Burda na przykład, człowiek, który może mówić o ratownictwie wodnym od rana do wieczora, to jest szukanie igły w stogu siana. My mówimy tutaj o młodzieży, która zostanie z nami na parę lat, może ewentualnie na 2-3 na rok, ale ich trzeba wyciągnąć z tego internetu i sprowadzić tutaj do nas, żeby zapełnili tą aulę. Bo my jesteśmy tutaj pasjonatami, ale potrzebujemy też ludzi, którzy będą dalej podtrzymywać kolejne pokolenia, które będą tworzyć bezpieczeństwo wodne. I gdzie teraz jesteśmy w social mediach? Kiedy zakładaliśmy Baltic Rescue Team, odpowiedzieliśmy sobie na pierwsze podstawowe pytania. Nie mamy sprzętu, nie mamy ludzi, jest nas 8, mamy marzenia, nie mamy bazy, nie mamy niczego, co możemy robić? Jest 2020 rok, jest COVID, a my zakładamy stowarzyszenia. Super pomysł. Pierwsze, co zrobiłem, zadałem sobie pytanie, co się dzieje z ratownictwem wodnym, z bezpieczeństwem wodnym, ze wszystkim tym, czym my się tu zajmujemy, w internecie. Zacząłem szukać po YouTubie, po Facebooku, po Instagramie. Moi drodzy, nic, pusto. A dzieci szaleją. W mediach trąbią, że dziecko siedzi więcej godzin na ekranie. Zadałem sobie pytanie, no może odwróćmy ten trend. Może pokażmy to ratownictwo w ciekawy sposób, a być może ci ludzie przyjdą do nas. Ta prezentacja nie ma nikogo zamiaru atakować, ale to są najstarsze i w moim mniemaniu największe jednostki, gdzie jeśli zapytamy człowieka poza obszarem tej pięknej akademii, z czym kojarzy mu się ratownictwo wodne, to będzie WOPR, ewentualnie Mazurska Służba, no i w moim mniemaniu WOPR Zachodniopomorski, który jest jednym z największych WOPR-ów poprzez swoje oddziały. Te numery są bardzo niskie, jak dobrze widzicie. Bardzo niskie. Zastanawia mnie,
dlaczego dopuściliśmy do sytuacji, że tak wielkie organizacje z taką historią nie potrafią się przebić na portalu, gdzie średnia wieku właśnie uderza w ten target. Tam są ci ludzie, których musimy wyciągnąć do ratownictwa. Następnie szukałem dalej. Są kolejne podmioty, które są podmioty, stowarzyszenia, fundacje, które są troszkę młodsze, które przebiły 1000. 1000. Ktoś może powiedzieć, że to jest dużo. No niekoniecznie. Bo jak pokazuje następny slajd, gdzie powinniśmy być, możesz wrzucić go teraz, to są tylko i wyłącznie pierwsze, takie najbardziej znane, które możemy sobie znaleźć. Jaka jest różnica? W Niemczech 42 000 prawie. Wielka Brytania 178 000 obserwujących. Stany Zjednoczone samo LA County 31 000. Australia 46. Corpo Bomberos 301 000 i we Francji 41. To są pierwsze z brzegu, to są przykłady wybrane. Nie będę tutaj przedstawiał tabelek, bo tego po prostu nie ma czasu na to, ale jesteśmy naprawdę bardzo mocno w tyle i musimy to zmienić. Jaki jest pomysł na to? A mianowicie inwestycja. Każda z tych organizacji, którą wymieniłem, prawdopodobnie ma swój departament, prawdopodobnie ma swoich ludzi, którzy zajmują się ratownictwem wodnym, social mediów, przekazują jakieś środki, przekazują reklamę na to, rozwijają się. Pragnę uderzyć trochę w stół, bo wierzę w to, że w takich organizacjach, które reprezentujecie tutaj, na pewno znajduje się minimalny budżet, który mógłby pokryć jakąkolwiek reklamę, jakąkolwiek motywację dla młodych ludzi, którzy mogliby tworzyć treści, bo niewątpliwie jesteście wszyscy pasjonatami. I jeżeli postawić przed wami kamerę i postawić przed wami ludzi, którzy zrobią tą robotę, czyli specjalistów, oni zrobią z tego naprawdę świetny materiał, a ten materiał przyciągnie młodych ludzi. Jeżeli nie postawicie specjalistów, to jest tak samo jak z operatorem skutera. Jeżeli dacie komuś nieodpowiedniej osobie ten skuter, on do was prawdopodobnie nie wróci. Jeżeli dacie komuś nieodpowiednią kamerę i nieodpowiedniej osobie, ten film nic nie zrobi. Więc inwestycja musi być w tym sektorze, o dziwo, też planowana. I tutaj jest bardzo ciekawy temat, bo łączy się to też ze sponsorami. Narzekamy w całym kraju, że nami się nie interesują. No bo umówmy się, nikt się nami nie interesuje. Rządzący nas omijają, sponsorzy nas omijają. Miałem przyjemność być w Nowej Zelandii, gdzie każda plaża i łodzie ARB są oklejone BP. Zadałem sobie pytanie, czy Orlen mógłby do nas przyjść? Nie ma odzewu. Nie ma. Stanąłem przed tą łodzią i zadałem sobie pytanie, jak daleko jesteśmy i co zrobiliśmy wszyscy, bo wszyscy bierzemy wspólnie odpowiedzialność za to. Sponsorzy przyjdą wtedy, moi drodzy, szanowni państwo, wtedy, kiedy będzie oglądalność, kiedy będą obserwujący. Czyli pieniądze z tego będą wtedy, kiedy wykonamy pracę przed kamerą. Przepraszam, że to mówię, ale jesteście specjalistami swojej branży, ale musicie się też stać trochę aktorami tego całego teatru. I paradoks social media polega na tym, że my chcemy przyciągnąć tych młodych ludzi, ale też chcemy ich odkleić. Jak to zrobić? Ciekawa inicjatywa w internecie musi także powielać się z ciekawą inicjatywą, tak jak tutaj, na tej pięknej konferencji. Czyli jeśli będzie dobry przekaz w internecie i zrobimy dobrą robotę tutaj, to prawdopodobieństwo, że wrócą nam ci młodzi ludzie, jest dużo większa. No to jest po prostu bardzo proste. Najdalej. Pamiętając, moi drodzy, że każdy z nas ma tutaj na tej sali telefon i każdy z nas może wspierać polskie ratownictwo, popatrzcie w wolnej chwili na wasze profile waszych organizacji, skonfrontujcie się z całą pewnością z tymi, którymi my zaproponowaliśmy, co możemy rozwijać dalej, bo my jako Baltic Rescue Team nie występujemy tutaj z roli specjalisty. Ja nie jestem specjalistą. My sami borykamy się z problemami, sami uczymy się. Ale wiem jedno, jeśli organizacja, która przyciąga duże dotacje, może mieć sponsorów, zainwestuje w social media i pociągnie cały system, że tak powiem, cały system do góry, to my musimy wtedy gonić. Każdy z nas będzie gonił, bo jeżeli jedna organizacja zrobi świetny film, to myślę, że wszyscy będą chcieli mieć świetne filmy. I to się automatycznie napędzi. Tylko musi się znaleźć ta jedna organizacja, bądź ta grupa osób, która zainwestuje w content w internecie. Dlatego
Zapraszamy do rozmów. Nie dałem gotowych rozwiązań, bo sami nie jesteśmy specjalistami. Wszyscy razem bierzemy odpowiedzialność to, co pokazuje w internecie i to, jaka nasza miłość do ratownictwa, do bezpieczeństwa wodnego będzie przekazywana. Zapraszam do wspólnych rozmów, bo tak jak i ja, tak i wy, będziemy się uczyć, razem będziemy rozwijać i będziemy prawdopodobnie pchać to nasze ratownictwo w internet. Zapraszam do rozwiązań, do rozmów i to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Życzę udanej konferencji. A jeszcze jedna rzecz. Dziękuję jeszcze raz Wam wszystkim za wysłuchanie tego dziwnego wykładu. Dziękuję Panu Jakubowi za zaufanie. Myślę, że widzimy się za 2 lata z zupełnie innymi tematami. Myślę, że za 2 lata już te liczby będą zupełnie inne i każdy z nas będzie miał tutaj jakichś chłopaków biegających bądź dziewczyny od social mediów i ci ludzie po prostu przyjdą do nas tutaj i będziemy mieć dużo więcej osób na auli, dużo więcej chętnych do ratownictwa. Dziękuję bardzo. Dobrze.